W styczniu 2021 roku średnia cena najmu mieszkania w Warszawie wynosiła 3386 zł. Dużo? To i tak spadek o ponad 22% w porównaniu do czasów sprzed pandemii. Czy ceny należy regulować? Kufel odpowiedzi. Rola cen w gospodarce. Ceny pełnią rolę nośników informacji w gospodarce. Cena to jest coś, co powstało razem z pieniądzem. Ona daje informacje gospodarującym podmiotom, co się dzieje w gospodarce, co się dzieje z podażą, co się dzieje z popytem. I jest tak naprawdę niezbędna do zawierania transakcji. W 1971 roku kontrolę cen wprowadził prezydent USA Richard Nixon, zamrażając wszystkie płace i ceny w gospodarce. Starsi Amerykanie do dzisiaj pamiętają kolejki do stacji paliw, w których brakowało paliwa. Użyjmy przykładu piwa, stoi tutaj piwo, piwo jest dobre, tego piwa mogłoby tutaj nie być, gdyby była cena maksymalna. Ale załóżmy na chwilę, że jest ta cena maksymalna na poziomie powiedzmy 100 zł. Każdemu się opłaca produkować, cena maksymalna 100 zł jest z kosmosu, nikomu to nie będzie przeszkadzało. Ale jeżeli ustalimy sobie, że cena maksymalna wynosi na przykład 3 zł, to bardzo wielu browarnikom po prostu przestanie się opłacać produkować takie piwo, piwo zniknie z rynku. Mimo wad tego rozwiązania wciąż zdarza się politykom wprowadzać kontrolę cen, na przykład na rynku najmu mieszkań. Taka kontrola bywa jednak iluzoryczna. W Szwecji jest pewien model urzędowy wyznaczania górnych widełek pobieranych czynszów. W Sztokholmie wynajem kawalerki kosztuje około 460-500 euro za miesiąc, ale tylko oficjalnie. Tak naprawdę kosztuje 2-3 razy tyle. Dlaczego? Ponieważ osoby, którym uda się wynająć tą kawalerkę po tej urzędowej cenie, na czarno podnajmują ją dalej. Ekonomiści zgadzają się co do tego, że proponowane przez niektórych kontrole cen zaburzyłyby obieg informacji w gospodarce. Ale czy sama informacja, której ceny są nośnikiem, jest doskonała? Czy dzięki niej gospodarka funkcjonuje bezbłędnie? Jeżeli przyjmujemy definicję, że cena jest jakąś umowną wartością, jeżeli jest po prostu przedstawieniem, ile jednostek czegoś coś jest warte, to rynek się technicznie nie może pomylić. Natomiast czy mogą nastąpić bańki? Otóż mogą. Użyjmy przykładu z imprezy. Jest sobie impreza, zaczęła się, jest alkoholu w bród, jest wszystkiego w bród, wszyscy tam piją, bawią się, ale przyszedł Marek Lachowicz i zastanawia się, co tutaj może zrobić. I zaczyna skupować wódkę. Cena, załóżmy, wynosi 20 zł za butelkę. Impreza się toczy, nowi ludzie przychodzą, bawią się. Ja sobie siedzę w kącie ze swoimi flaszeczkami. Parę osób jeszcze się zorientowało, że no coś tutaj może być na rzeczy, może ten człowiek wie, co się dzieje, też zaczęli kupować butelki, mają takie mniejsze stosiki niż ja. No i sobie siedzimy w kącie, nie bawimy się, no bo kto chce się bawić z ludźmi, którzy po prostu wzięli całą wódkę i nie chcą się podzielić. Przychodzą nowi goście, nagle cena wódki wzrasta. Monopolowe są daleko, żabki pozamykane, bo już jest za późno. Cena butelki wódki wzrosła. Podchodzą do nas, pytają, czy słuchajcie, nie chcielibyście sprzedać, tam damy wam nie 20 zł, tylko 30. A za 35 byście nie sprzedali, a za 40. No i powiedzmy, że cena doszła do 50 zł. I ja mówię sobie, dobra, wystarczy mi. Puszczam cały zapas, jaki mam, po 50 zł za butelkę. I w tym momencie na rynek nagle trafiło bardzo dużo produktów. Teraz moi koledzy, którzy również siedzą w kącie, trzymają te mniejsze stosiki, też mogą sprzedać. Oczywiście cena już nieco spadła, bo rynek został w pewnym stopniu nasycony. Nie ma już takiego zapotrzebowania, jak było jeszcze 15 minut temu. No oni sobie sprzedają powiedzmy po 40 zł, część po 30, część ze stratą sprzeda powiedzmy po 15, a część nie sprzeda w ogóle. O to chodzi w bańkach, proszę Państwa. Że jest cena windowana, jest nakręcany popyt, często nawet przez tych inwestorów jest nakręcany. Mówią, że jest to inwestycja jakaś popularna, modna, że jest to przyszłościowa nowa technologia, że jest to coś wspaniałego, albo wręcz tworzą pozytywny obraz, że ty jesteś w ogóle bardzo fajnym człowiekiem, jak zainwestujesz konkretnie w takie aktywo. Potem ci inwestorzy, którzy pompowali te ceny, wyprzedają, a często drobni ciułacze, drobni inwestorzy zostają z problemem. Ceny aktywów mogą być błędne. Rynek nie działa idealnie, rynek nie działa natychmiast. Ceny nie odzwierciedlają idealnie i natychmiast tego, co się dzieje w gospodarce.
Najlepszym przykładem jest giełda akcji. Gdyby ceny idealnie odzwierciedlały wartość przedsiębiorstw, to Warren Buffett nie zostałby wielkim inwestorem giełdowym, nie zarobiłby miliardów dolarów, bo nie znalazłby okazji inwestycyjnych. Gospodarka rynkowa oparta na mechanizmie konkurencji koordynowanym przez ceny nie jest doskonała. Jednak alternatywy są znacznie gorsze. Próby likwidacji systemu cen zawsze kończyły się porażką. Bez cen jesteśmy w stanie się poruszać wtedy, gdy mamy bardzo prostą społeczność z bardzo silnymi więzami między członkami tej społeczności, gdy nie ma sytuacji, gdzie następuje specjalizacja. Jeżeli następuje specjalizacja, jeżeli ja produkuję jedno dobro, nie jestem w stanie sam wytworzyć innego dobra, ja muszę zaproponować cenę, żeby to dobro kupić, jeżeli jest mi potrzebne. Nie sądzę, żeby było możliwe funkcjonowanie gospodarki bez cen. To tak jakby powiedzieć, że jest możliwe wydawanie dziennika, gazety, bez dostępu do serwisu pub czy konferencji prasowych. No, być może wydawanie takiej gazety jest możliwe, można by tam coś napisać, natomiast to, co by się tam znalazło, nie byłoby prawdą i wprowadzałoby czytelników w błąd.